Jestem w tej chwili w Białej, w województwie opolskim, niedaleko Prudnika. Przyjechałem tutaj w ramach projektu Miasta Stojące Murem, ponieważ Biała ma tych murów obronnych trochę. No a że zaczyna się sezon, za chwilę, za kilka dni będzie już wiosna, to trzeba zacząć zwiedzanie moich ulubionych miasteczek, czyli właśnie miast z murami obronnymi. Prawa miejskie Biała otrzymała w 1327 roku. Ja w tej chwili znajduję się na rynku, a oprócz tego zobaczyć można tutaj renesansowy zamek, kościół, jak wspomniałem, jest trochę murów, jest ciekawa wieża Ciśnień, a także zachowała się wieża, która znajduje się w obrębie murów miejskich. Co ciekawe, Biała w swojej historii między XVI a XIX wiekiem była jedynym miastem, gdzie mogli się osiedlać Żydzi. Ja tymczasem ruszam na zwiedzanie i zobaczymy, co ciekawego ma Biała do pokazania. Biała jest bardzo ciekawym miastem w województwie opolskim. Położona jest kilka kilometrów od drogi łączącej Prudnik z Opolem, przez co łatwo ją ominąć. Centralną częścią miasta jest podłużny rynek o długości około 140 metrów. Zobaczyć można na nim dwa pomniki. Pierwszy to pochodząca z końca XIX wieku figura Jana Nepomucena, a druga bliźniacza przedstawia Matkę Boską Niepokalanego Poczęcia. Większość zabudowy otaczającej rynek pochodzi z XIX wieku, natomiast wyjątkiem jest wschodnia pierzeja, która została zniszczona w trakcie II wojny światowej. Znajdujemy się w tej chwili w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który powstał około połowy XVI wieku, w miejscu, w którym wcześniej w 1270 roku powstała drewniana świątynia. Natomiast ona spłonęła właśnie około połowy XVI wieku i w jej miejscu powstała ta, w której znajduje się obecnie. Najcenniejszą rzeczą są tutaj freski, które pochodzą z XVI wieku i zobaczyć je można w bocznej kaplicy Jana Nepomucena. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny położony jest nieopodal północno-zachodniego narożnika rynku. Główna nawa jest w stylu gotyckim, natomiast boczne ołtarze są w stylu barokowym. Wspomniane wcześniej freski z XVI wieku przedstawiają spowiedź królowej Czech. W środku warto zwrócić uwagę na figurę Chrystusa Frasobliwego, a ołtarz główny w stylu rokoko powstał w 1773 roku. Na zewnętrznych ścianach uwagę zwraca sgraffito z XVI wieku.
Zamek w Białej powstał w XVI wieku w stylu renesansowym na ruinach dawnej warowni. Został zbudowany najprawdopodobniej przez Piastów opolskich. W XVII wieku przebudowano go na styl wczesnobarokowy, natomiast do dnia dzisiejszego zachowały się gotyckie mury z XIV i XV wieku. Aktualnie zamek jest w opłakanym stanie. Podobno ma prywatnego właściciela. Nie można go zwiedzać. Jak widzicie za mną, szyby w oknach są trochę powybijane. Zamek jest zamknięty, a jego stan jest taki, no rzekłbym, delikatnie niefajny. Na wschód od Zamków Pruszkowskich znajduje się wieża wodna z przełomu XVI i XVII wieku. W przeszłości doprowadzała ona wodę do zamku i miasta. W wybrane dni istnieje możliwość zwiedzania. W Białej pozostało całkiem sporo murów obronnych. Powstały gdzieś na przełomie XIII-XIV wieku. Obecnie ich taka przeciętna wysokość sięga gdzieś tak do 3,5 metra wysokości. I z tego co wyczytałem na tabliczce tutaj znajdującej się nieopodal, zachowała się dosyć duża ilość z niewielkimi przerwami wokół. Ja w tej chwili jestem w północno-wschodniej części miasta, natomiast widziałem, że jeszcze po zachodniej części też były. Tamte widziałem z drona, dopiero się tam będę wybierał. Jak sobie zobaczycie za mną, te w tym miejscu są odnowione i zachowały się w całkiem dobrym stanie. Według tabliczki zachowało się również 8 baszt, także idę to sprawdzić i zobaczymy, jak to wygląda. Długość murów obronnych w Białej wynosiła około 1050 metrów, a do dzisiaj pozostało ich około lub nieco ponad 400 metrów, w tym 8 baszt oraz wieża bramy prudnickiej. Obwarowania powstały najprawdopodobniej na przełomie XIII i XIV wieku. Najlepiej zachowany fragment położony jest w północno-wschodniej części miasta. W południowej stronie obwarowań zachowała się wieża prudnicka, którą w określone dni można zwiedzać. Ma 23 metry wysokości i powstała w XV wieku. Na wschód od centrum miasta położony jest kościół świętych apostołów Piotra i Pawła. Pierwsza gotycka świątynia w tym miejscu powstała w 1225 roku, a później została przebudowana po pożarze w XVII wieku. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów miasta jest wieża ciśnień o wysokości 16 metrów z początku XX wieku. W wybrane dni istnieje możliwość jej zwiedzania, a z góry rozciąga się fantastyczny widok na całe miasto. W okolicy rynku zobaczyć można dawny kościół ewangelicki z drugiej połowy XIX wieku. Obecnie mieści się w nim biblioteka, informacja turystyczna, izba regionalna i klub seniora. Bardzo urokliwym miejscem jest źródełko pod Świętą Lipą, które podobno ma zdrowotne właściwości, przynajmniej tak głosi legenda. Znajduję się w tej chwili na cmentarzu żydowskim w Białej. Jak wspomniałem wcześniej, Biała była jedynym miejscem na Górnym Śląsku, bo historycznie należała do Górnego Śląska,
gdzie między XVI a XIX wiekiem mogli osiedlać się Żydzi. Znajduje się tutaj cmentarz żydowski, który warto odwiedzić. Powstał mniej więcej na początku lat 20. XVII wieku. Pochowano na nim około 3000 osób, a do dnia dzisiejszego zachowało się ponad 900 macew. Jest niesamowity. W okazji, jak będziecie zwiedzać cmentarz żydowski w Białej, to obok, na tym samym wzgórzu, znajdują się pozostałości dawnego średniowiecznego grodziska. W tle w tej chwili za mną. Niewątpliwie cmentarz żydowski w Białej jest bardzo ciekawym miejscem, które koniecznie trzeba zobaczyć. W jego sąsiedztwie mieści się średniowieczne grodzisko, które nazywane jest szańcem szwedzkim. Biała jest niewielkim miasteczkiem, położonym nieco na uboczu. Mimo wszystko, jeśli będziecie w okolicy, to bardzo zachęcam Was do odwiedzin, gdyż warto.